I dalej przemierzamy wybrzeże Normandii. Nasza rodzina była mocno zaniepokojona, bo akurat we Francji byliśmy w czasie zamieszek w Paryżu, ale czuliśmy się bardzo bezpiecznie, bo okazało się, że zamieszki są tylko w miastach. Francuskie klimaty, czyli wino, kobiety i śpiew. Ja zawsze ładnie śpiewam. Zwłaszcza jedną piosenkę, prawda? To ludzie mnie nie znają. Bagietka, serek, winko, wszystko się zgadza. Na zdrowie. Jesteśmy we Francji. Smacznego. Dlatego cieszyliśmy się każdym widokiem, spokojem, ciszą i morzem. Tego dnia przejechaliśmy spory kawałek, podziwiając wioseczki, miasteczka, bardzo w stylu francuskim. Wszystko cieszyło nasze oczy. Nie mieliśmy wyznaczonego planu, po prostu codziennie wybieraliśmy miejsce, do którego chcielibyśmy dotrzeć i zobaczyć. I jednym z tych miejsc było Etretat. Etretat słynie z kredowych klifów, które są dostępne w czasie odpływu dla zwiedzających, z okazałymi łukami wyrzeźbionymi przez morze i erozję. Niesamowite widoki. Nic dziwnego, że tak oblegane miejsce. Wreszcie ciepełko i trochę mniejszy wiatr. I klify. Co rusz chodziliśmy z otwartą buzią z zachwytu. Nie mogło zabraknąć oczywiście bunkrów i skaucikowego wszędobylskiego Wojtusia. Te ogromne skały robiły potężne wrażenie. Potęga morza, siła natury jest niewyobrażalna. Wojtuś, gdzie wchodzimy? Do jaskini, do bazyliszka. Zapraszam. Czujcie się jak u siebie. Widzicie? Tutaj krasnoludy wydobywały wszystkie runy. Jest ciemniej niż się wydaje i zimno. Wiatr hula. Puśćcie krakena z klatki.
Wojtuś, czy jesteś za uwolnieniem krakenów ogrodowych? Tak. Dzisiaj samochód. Nie wiedziałam, że będziemy się wspinać i nie polecam wspinania się i schodzenia po skałach w spódnicy. Ale jakoś dałam radę. Brawo! Tym tunelem można dostać się na drugą stronę, na kamienistą plażę. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Człowiek jest taki mały wobec potęgi morza. Tak niewiele znaczący. Jest prawie tak mały jak kamienie na plaży. A może właśnie w takich miejscach odkrywamy swoje prawdziwe miejsce w świecie. Odkrywamy wartość swojego życia. Mnie morze napawa nostalgią. I pokorą. I radością z życia w pełni. Jeśli nawet skały nie są w stanie obronić się przed siłą morza, to cóż może zrobić człowiek? Możemy jedynie podziwiać. Czuję ogromną radość, kiedy uświadamiam sobie, jakim maleńkim trybikiem jestem w świecie. Małym robaczkiem, ale mogę podziwiać takie piękno. Powiedzieć, że wydostanie się z tej plaży sprawiło nam sporo trudności, to jak nic nie powiedzieć. Jedno jest pewne, zapamiętamy Etretat na bardzo długo.
chyba do końca naszego życia. Pozostanie w naszej pamięci. I znowu te... Tu mieliśmy nocleg w kamperku. Na tym parkingu tutaj za rondem mieliśmy nocleg. Bardzo przyjemny, cicho, spokojnie, super. Kolejny dzień to przejazd, chyba najdłuższy w tamtym czasie, do Caen, miasta, które zachwyciło nas swoją architekturą i postanowiliśmy je zwiedzić. A po drodze mnóstwo przeuroczych francuskich miasteczek i oczywiście Sekwana. Postanowiliśmy rzucić się w wir francuskich miasteczek i poczuć ich klimat. I nie zawiedliśmy się. Najbardziej rozpoznawalny budynek w Caen, czyli kościół Świętego Piotra, zwany również bazyliką. Fundamenty zostały zbudowane między XIII a XVI wiekiem. W XVIII wieku po rewolucji francuskiej kościół został zamieniony na świątynię rozumu, ale później znowu powrócił do niego kult katolicki. Ale klimat po prostu niesamowity. Uwielbiam takie kościoły. Nie są może bogato zdobione, ale mają w sobie, no właśnie, nie wiem co, taką atmosferę i ten zapach. Naprawdę warto odwiedzić. Gubię się, w którą stronę mam patrzeć. No.
Jeszcze tylko wizyta na zamku w Caen, wybudowanym w 1060 roku przez Wilhelma Zdobywcę. Kawał historii w tych murach. Z niego rozciąga się najpiękniejszy widok na Caen, bazylikę. Wspaniałe miejsce, w którym historia łączy się z teraźniejszością, przeszłość z teraźniejszością. Później powolne zwiedzanie francuskich uliczek, tchnących atmosferą i klimatem. Zwiedziliśmy również opactwo mężczyzn, które wraz z zamkiem zostało wybudowane w 1060 roku przez Wilhelma Zdobywcę, a teraz pełni funkcję ratusza. Przepiękne, cudowne miejsce, klimatyczne i tchnące historią. Bo są cechy i romańskie, i gotyckie. Cudowna atmosfera tego miasta. I Francuzi, którzy uwielbiają ze sobą przebywać. No i mamy pierwszą awarię. Nie wiem, co się stało, bo wyłączyliśmy tylko silnik na stacji i za chwilę już zaczął kaszleć i nie odpalił. No i teraz Wojtek leży pod maską. Próbujemy coś naprawić. Mam nadzieję, że się uda. Miało być dzisiaj muzeum i morze i wszystko. Idziemy naprawić. Ale od czego ma się skuter? Przynależy się do naszego świata. Wszystko, co sprawi, że on przestanie nam robić takie figle, będzie odpowiednie. Myślę, że ten znaczek Rolls-Royce'a jest dobrą reklamą. Myślę, że można ją zaufać. Zostawiliśmy samochód u mechanika, który nie zna angielskiego, i skuterem podjechaliśmy do muzeum na plaży w Juno. Oczywiście muzeum upamiętniające II wojnę światową. Bardzo ciekawe i przemyślane miejsce, ale równocześnie smutne. To smutne, że w tak pięknym miejscu ludzie ginęli, umierali z powodu wojny.
Jesus. O, nie, ja już mam close. Jej, mamy nasze autko! I ruszamy na zachód słońca nad morzem. Kamień z serca. Musieliśmy odreagować stresy związane z awarią auta, bo kompletnie się tego nie spodziewaliśmy po naszym małym, białym wielorybku. No ale wszystko poszło dobrze. Co to jemy? Ja jem... Krustio. Nie. Ty jesz. Cheese. Ty jesz. Ja jem krustio. Krustillon. Ty jesz cheese. Cheese. Albo cheese. Nie wiem pojęcia co jemy, ale jest bardzo Ale dobre. jest dobre, słodkie i takie trochę... I bardzo tuczące. gofrowate. Dobra. A ty masz tutaj na brodzie. Krustio? Czy cheese? Oui. Oui, 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 oui. Sinka pepa. To tylko dobra, to była dobra mina do złej gry, bo wali niemiło się szampem. Tam naprawdę okrutnie śmierdziało, a to wszystko z kanału, który wypływał do morza. W sumie dzięki tej awarii mogliśmy w tak pięknym miejscu zobaczyć spektakularny zachód słońca. Piękny zachód. Nic się nie dzieje przypadkiem. A przez to, że byliśmy wyzuci z energii po takim dniu, to mieliśmy najpiękniejszy nocleg ponad samą plażą. Znaleźliśmy też polskie akcenty na plaży w Juno. Po takim dniu pełnym przeżyć, nareszcie zasłużony nocny odpoczynek. Dobranoc.